Grałem dzisiaj antytopspinem Armstrong New Anti Spin. Jest to okładzina antytopspinowa na podkładzie 1,5 mm. Przykleiłem ją na moją deskę DHS PG2. Moje pierwsze odczucia z grania tą okładziną są takie, że jest to okładzina z bardzo dużą kontrolą, z bardzo spowalniająca grę. Każda piłka wchodzi w stół i mamy takie uczucie spowolnienia ogólnie piłki. Rotacja na tej okładzinie jest dziwna. Byłem w stanie z niej pociągnąć to, niby to jest Antek, który nie powinien mieć rotacji, ale byłem w stanie pociągnąć z niej topspina. Co śmieszniejsze, no mocna kosa to jest jedna rzecz, którą idzie z tego zagrać, natomiast czasami przy blokowaniu topspina byłem w stanie się złapać, że piłka mi uciekała, wychodziła za stół, co nie powinno mieć miejsca przy Antku. Chociaż to, że da się z niego wykonać atak, no jest to plus, jakiś tam plus na pewno. Szybkość tej okładziny jest naprawdę, ta okładzina jest wolna, ona spowalnia grę, ma podkład bardzo miękki, bardzo mięciutki, taki watowaty wręcz, sama też jest bardzo miękka i każda piłka jest spowalniana. Kontrola na tej okładzinie jest to coś, co wyróżnia ją na tle innych. Jest to Antek z bardzo dużą kontrolą. Wszystkie piłki wsadzamy w stół, topspina blokujemy 50 razy, bo to w ogóle bez problemu, tylko ustawiam kąt i ta piłka wchodzi w stół, nie ma tam możliwości, żeby to wylatywało. No czasami, jeżeli ta rotacja jest naprawdę złapana bardzo, bardzo mocna, ale jeżeli ustawimy się przy krawędzi stołu i ustawimy rakietę na płasko, to ta piłka zawsze wróci na drugą stronę.
to antyk, który nie ma katapultu. No, można zagrać, zmarkować nim topspin, szczególnie forehandem, można zmarkować nim topspin. Jest tam trochę przy tym rotacji, ale nawet i kontrę topspinową próbowaliśmy tym grać. 2 razy się udało, więc to w ogóle było zdziwienie, ale nie ma tam katapultu takiego, wszystko trzeba zagrać z ręki. Ta okładzina bardzo miękka jest, podkład ma watowaty, wierzch ma bardzo miękki, wszystko wręcz siada na tej okładzinie, każda piłka siada na tej okładzinie. Nie dość tego, że okładzina jest na 1,5 mm, ale jeszcze jest bardzo lekka. Nawet na maksie byłaby też bardzo lekka i ta okładzina nie waży dużo, jest to bardzo leciutka okładzina. No, ta okładzina najlepiej się sprawuje w bloku. Jest to okładzina, z której można powtarzać blok niejednokrotnie i to jest po prostu trzymamy piłkę do takiego momentu, aż nasz przeciwnik się wymęczy. Grając półvolej forehandem był też taki fajny efekt, że za 3., 4. piłką już po drugiej stronie półvolej było bardzo ciężko wrzucić. Jeżeli dusimy piłkę na forehandzie i uderzamy ją, to wtedy ta piłka wraca jeszcze cały czas coraz gorsza. Przy backhandzie zazwyczaj nie mamy tyle siły. Ja nie miałem tyle siły co z forehandu, ale są zawodnicy, którzy mają z backhandu też sporo siły przy woleju i wtedy też będą dusić tą piłkę mocno w dół. Jest to okładzina dla osób, które chcą pokombinować swój styl, które nie lubią atakować, które lubią blokować. No, raczej nie znajdziemy dużo takich zawodników, ale no, na pewno się znajdą osoby, które będą chciały tego spróbować, ponieważ no, jest to specyficzna okładzina. Można z niej nadać rotację i zagrać pustą piłkę. Można porównać ją czasami nawet i do krótkiego chopa. Zazwyczaj ludzie antytopspinami grają na backhandach, ale się zdarzają osoby, które nawet i na forehand to zakładają. No tak jak podbijają przez moment na forehandzie, no to rzeczywiście to daje bardzo nieprzyjemny efekt.
okładziną, która ma tak mało rotacji, się raczej nie serwuje. No, wprowadzamy do gry, staramy się wprowadzić jak najwięcej rotacji, żeby później oddać po tej okładzinie coraz jeszcze trudniejszą rotację, dlatego serwisu się nie wykonuje z takiej okładziny. Odbiór odbieramy w punkt, nie ma możliwości, aby się pomylić specjalnie przy odbierze serwisu i długie i krótkie piłki. Odbieramy delikatnie, zahaczając, skracając piłkę lub mocniej kosząc. Nie ma tam jakiegoś powodu, aby wyrzucać piłkę za stół z tej okładziny. Jest to okładzina dla osób, które by chciały na przykład poprawić sobie odbiór serwisu. W grze pasywnej blokujemy, przekładamy piłkę i możemy to wykonywać w nieskończoność, jeżeli mamy po drugiej stronie zawodnika ofensywnego, który nadaje rotację, który przebija piłkę gorzej. Jeżeli mamy defensora, który też nie będzie za dużo robił, nie będzie nadawał rotacji, no to wtedy to już trzeba kombinować. W grze aktywnej trzeba naprawdę dokładać sporo własnej siły, trzeba dokładać mocny ruch, aby ta piłka jakkolwiek leciała do przodu, ale jest to na pewno zaskakujące. Fajnie się tym gra, ponieważ dostajemy bardzo dużo kontroli, piłki wchodzą, no nie spadają ze stołu na przykład. I to jest bardzo dobra okładzina, jeżeli na przykład chcemy kogoś uczyć gry top-spinowej, na przykład jeżeli jesteśmy trenerem i chcemy naszego zawodnika młodego wytrenować na takie okładziny, to nie ma problemu. Po jednym treningu już byłem w stanie przebijać tą piłką, tą okładziną bez żadnego problemu i jako trener chętnie bym tam uczył młodych zawodników na grania na tą okładzinę, bo się zdarzają czasami takie anomalie, że zakładają coś takiego i później są w topy na turniejach. Dzięki za komentarze. Pamiętajcie, komentujcie, jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli chcecie coś dodać, jeżeli byście chcieli, żebyśmy jeszcze coś przetestowali. Do wyboru testowanych okładzin służy też Patronite. Tam wrzuciłem jakieś tam opcje, będę dorzucał później jeszcze ich więcej. Możecie tam zerknąć, aby zobaczyć, jak to działa. Dzięki, że subskrybujecie, dzięki, że śledzicie kanał. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under.